bardzo urokliwe miejsce. Eksplorujemy ten teren. Nasze śniadanie pierwsze, pewnie bardzo dobre, zaraz zobaczymy. To są naleśniki z jajkiem sadzonym, ale nie wiem co to jest tutaj. No co to jest właśnie? Hash brown, ziemniaki. A, to są ziemniaki. U Olka są Dzielimy tosty. się, tak? O, piękne. Pierwszy nasz park, który zwiedzamy, to Joshua Tree z roślinnością pustynną i granitowymi skałami, z charakterystyczną roślinnością, taką jak tutaj. Same skały, a wśród nich gady. To jest agama, dosyć duża. W tym parku można również kempingować. Są specjalne miejsca, gdzie można rozbić namiot. To miejsce na grilla. Są ławeczki. No bardzo urokliwe miejsce, żeby tutaj spędzić noc. Przez środek parku biegnie taka asfaltowa droga i można tutaj zjeżdżać sobie w różne strony i są miejsca zaznaczone na mapie, które są ciekawsze, albo zwiedzać po prostu za szyby samochodu. Idziemy dosyć długo, co chwilę są jakieś dziwne rzeczy. Na przykład trafiliśmy na trochę upiorną scenę, zobaczcie. To są buty zawieszone na dachu nieczynnej stacji benzynowej. Mówię, że to upiornie wygląda. A wokoło pustynia. Zastanawiam się, jaki jest dobry moment, żeby zwiedzać kanion Colorado, bo teraz jest godzina, to jest godzina na 10:10, to słońce jest tak trochę z boku. Ja myślę, że po południu też można mieć tutaj fajne widoki, chociaż nie, będzie tu cień, tak, bo słońce się przesunie w tamtą stronę, więc tu będzie cień, więc trudno mi powiedzieć. Ta pora jest najlepsza. My zaczęliśmy gdzieś tak od godziny 9. Przynajmniej jest chłodniej. Myślę, że w południe tutaj będzie mocno gorąco. W Wielkim Kanionie kursują darmowe autobusy. Można jeździć sobie od punktu do punktu, więc bardzo dobrze. To jest w cenie biletu. Więc jedziemy. Good morning, folks. Red Route Shuttle Bus going out to Hermit's Rest. We'll have an automated message coming on. Bardzo fajny punkt. Taki wysunięty w stronę dna kanionu. Jesteśmy teraz na punkcie Trailview Overlook. Widoki są fajne. W dole widać szlaki. Można sobie zrobić tam trekking na dole i zejść tam do podnóża tych ścian, czyli na samo dno kanionu.
Między punktami widokowymi można też wędrować piechotą. Jest specjalna ścieżka, jednak mało wykorzystywana przez turystów. Większość raczej woli jeździć autobusem, ale my mamy ochotę trochę powędrować, prawda? Prawda! Prawda, prawda. To jest taki punkt bez barierki, bardzo fajnie. Można stanąć sobie na krawędzi. Jesteśmy w Muzeum Geologicznym Zafri. Koszulki za $30. Przy Muzeum Geologicznym jest też jeden z 5 polecanych punktów, Yavapai, punktów widokowych. No, fajnie, fajnie tutaj. Del mattino. Aspetta. Va bene, niente, volevamo solo condividere. O, to jest przykład, jak rzucanie monet wpływa na dziką przyrodę. Sępniki połykały monety. Ora di farmi vedere il telefono qua. Ginęły od tego. No, poi è bello. W obecnej formie ten kształt wąwozu istnieje od 5 milionów lat. Trudne do garnięcia, prawda? 5 milionów. Czad. Jesteśmy teraz na punkcie widokowym Little Colorado River. Tu w odróżnieniu od Grand Canyonu w otoczeniu jest taka półpustynia. Ten punkt leży na terenie obszarów chronionych Navajo. No niestety też jest zakaz lotów dronem, więc nie pokażę Wam tego z góry. No ale trzeba respektować prawo. Tam w dali widać rzekę Colorado. Raczej nie ma przejrzystej wody. Woda jest taka brudna, niesie dużo materiału, ale jednocześnie można zobaczyć całą potęgę tej rzeki, skoro wyżłobiła taki kanion. Głęboki na 700 metrów. Ani jednej chmurki na niebie. Jesteśmy teraz w restauracji Sonic, żeby spróbować takiego czysto amerykańskiego jedzenia fast food. Oprócz tego, że są okienka do wydawania posiłku, są tutaj specjalne miejsca, gdzie można podjechać, zamówić i zjeść po prostu w samochodzie. Czyli nie trzeba gdzieś jechać, tylko zjeść po prostu w samochodzie. To jest zadaszone miejsce. Tych miejsc jest bardzo dużo. Jest również opcja taka, że można zjeść na zewnątrz, ale nie ma sali. Nie ma sali, żeby tam konsumować, tylko jest na zewnątrz i wtedy pani wychodzi z tego baru i przynosi jedzenie. Przyszło? Przyszło, Co my minuta. tu mamy? 2 cheeseburgery, double cheeseburgery, frytki, Bardzo dobre frytki. kurczaczki i long hot dog. Give it away
Spacerujemy sobie teraz po okolicy przy Getaway Resort and Spa, gdzie pracuje Karolina. Naprawdę otoczenie jest super. Eksplorujemy ten teren. No, wybraliśmy się w samo południe, więc jest gorąco. Myślę, że już pod 30 stopni. Tutaj często na drogach są takie płotki, zobaczcie. One służą do tego, te przejścia, żeby zwierzęta hodowlane nie mogły przejść, a mogły przejechać samochody. To się często zdarza, trzeba przed takimi miejscami zwolnić. Jesteśmy w gościnie u Karoliny, która zrobiła nam na śniadanie bajgle w stylu amerykańskim. Powiedz, jak to się robi. O kurczę, no to co, na początku podsmażamy trochę bajla, potem klasycznie szyleczkę, no i najczęściej Amerykańcy jedzą z 2 rodzaje albo 3 rodzaje szynki, 2-3 rodzaje sera i jajko. Na bogato. Tak, oni zdecydowanie. Nawet mają i z rodzynkami, i z cynamonem. Przeróżne, naprawdę przeróżne. I zawsze musi być dziurka w środku? Tak. To klasycznie. A może do tej dziurki trzeba, nie wiem, jakieś wcisnąć ketchup albo musztardę, albo majonez. Można próbować, akurat mam polskie, jak chcecie pudliszki. Tak. I trzeba mieć 2 patelnie, tak? Najlepiej nawet 3. Jedna do wędlin, druga Do bajgli, jeszcze bajgli. trzecia na jajko. i koniecznie muszą być kiełki. No, jaki wybór. No, a tak wygląda gotowy do zjedzenia z kiełkami w środku. A Squirrel patrzy w przepaść. Ma tam swoją norkę, Squirrel.